Ja witam wszystkich w kolejnym filmie. Tym razem nie będę się skupiał na łowieniu ryb. Chcę nagrać dla Was materiał bardziej sprzętowy, co nie jest często spotykane na moim kanale, natomiast uważam, że przyszedł taki moment, w którym trzeba powiedzieć coś więcej o fajnych rzeczach. I jedną z takich fajnych rzeczy jest wędka Mikado Darkstar. Darkstar w moje ręce trafił już z początkiem 2025 roku. Była to wędka prototypowa na tamten czas. Możecie sobie to zobaczyć w filmie Realia zimowego federowania czy wędkowania, nie pamiętam już jak ten film się dokładnie nazywał, ale to właśnie od tego filmu się wszystko zaczęło, ponieważ pokazałem tam pierwszą roboczą wersję właśnie Darkstara Sensitive. Oczywiście pewne rzeczy były lepsze, niektóre rzeczy wymagały drobnej korekty. No i osobiście jakby miałem możliwość te korekty gdzieś tam może nie wprowadzić, ale zasugerować pewne zmiany, żeby wędka wyglądała tak jak wygląda. Więc w pewnym sensie cieszę się, że jest tam troszeczkę mojego udziału w tym, no i też dzięki temu jest mi przyjemniej tym po prostu operować. Ja dotychczas miałem do czynienia tylko z jedną długością, czyli 3 metry. Akurat ja jestem dość specyficzną osobą, bo wielu zawodników ma różne długości wędzisk. Ja osobiście skupiam się tylko na dwóch długościach, czyli 3 metry oraz 3,6 metra. To są dwie długości wędek, które mi osobiście najbardziej odpowiadają. I 3,30 jest dla mnie taką długością pośrednią, ale szczerze mówiąc niepotrzebną. W moim odczuciu uważam, że nie jest mi to jakoś bardzo potrzebne. I wędka 3-metrowa i 3,60 w pełni spełnia moje oczekiwania oraz zapotrzebowania na sprzęt. Także wszystko to, co Wam dzisiaj pokażę i o czym Wam opowiem, dotyczy przede wszystkim modelu 3-metrowego. Chociaż oglądałem 3,30 i wiem, jakie są mniej więcej różnice w jej pracy, w jej zachowaniu. Nie są one duże. No ja po prostu tej długości nie lubię, więc nią nie wędkuję. U mnie na filmach zobaczycie tylko długość 3-metrową. Wędka prezentuje się właśnie w taki oto sposób. To, co jakby pierwsze się rzuca w ogóle w oczy, patrząc na to wędzisko, no to bardzo smukły blank. Chociaż zanim do blanku, w ogóle dotykając tą wędkę, już chwytając ją w dłoń, pierwsze co się rzuca to jej bardzo niska waga. Wędka waży wyjątkowo mało, bo 135 gramów. Akurat model 3-metrowy. 3,30 będzie oczywiście troszeczkę cięższy, natomiast nieznacznie, ale 135 gramów za wędkę 3-metrową, no to wydaje mi się, że spinningi tyle ważą. Także to robi bardzo duże wrażenie, na mnie przynajmniej. I to był jakby pierwszy taki strzał we mnie, że kurczę, to jest dobry kij. 135 gramów. To takich rzeczy jakby na co dzień się nie widzi, takie mam przynajmniej wrażenie. Ja łowiłem wędkami, które ważyły 150-170 gramów wcześniej przy tej długości. Były to Razery z Amexa, no ale jakby przesiadując się na Darkstary po prostu z nich zrezygnowałem, bo to nie miało sensu. Oprócz tego zwróćcie uwagę na krótki dolnik. I to jest rzecz, która wielu osobom może się nie spodobać, a moim zdaniem jest bardzo fajna, bo przy tej długości wędki 3 czy 30 nie wykonujemy jakoś bardzo dalekich rzutów, więc nie potrzebujemy długiego dolnika, bo nie wkładamy w ten rzut nie wiadomo jak dużej siły. Tak naprawdę można z tą wędką rzucać spod siebie, można rzucać wręcz jedną ręką, jeżeli ktoś tak potrafi. Wędka jest bardzo leciutka, więc jakby na to po prostu pozwala. I to jest, uważam, długość optymalna, wystarczająca. Nie ma potrzeby, żeby ten dolnik był dłuższy, bo dłuższy po prostu by przeszkadzał przy szybkim łowieniu. Szczególnie jeżeli mamy gdzieś tutaj z boku jeszcze podpórkę, półkę boczną, no to dużo lepiej operuje się wędką, jeżeli ten dolnik jest troszeczkę krótszy. Uchwyt kołowrotka jest to tak naprawdę rzecz designerska. Jakby nie będę się na tym zupełnie skupiał, jest po prostu dobry. Z tego co wiem, jest to karbon, więc to też w pewnym sensie zmniejsza wagę samej wędki. Mi się nigdy nic z tym jeszcze nie stało. Zobaczymy ile to wytrzyma, ale wygląda to bardzo solidnie, więc to mi się podoba, ale dla mnie to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Poza tym
Blank pozwolę sobie zmierzyć, bo mam suwmiarkę. Nie pamiętam jaki to jest wymiar dokładnie, więc Wam powiem. 9,5 mm. No to chyba jak na wędkę 3-metrową jest to fajna średnica. Na wędce standardowo mamy uchwyt do mocowania haczyka i tutaj przelotki Sig White. Wcześniej były tutaj przelotki maczowe, w moim odczuciu brzydkie, lekkie co prawda, natomiast brzydkie. Te nie są dużo cięższe, a uważam, że wyglądają dużo bardziej rasowo, profesjonalnie. Mi się to po prostu podoba. Sama pierwsza przelotka nie jest duża, nie jest to wędka dystansowa, więc nie ma potrzeby, żeby tutaj był nie wiadomo jak duży wymiar, 9,5 mm. Średnica w zupełności wystarczająca. Ja tutaj swoją drogą mam podpięty kołowrotek rozmiaru 3000, Katsudo 3000 i to też jest w moim odczuciu rozmiar w zupełności wystarczający. Nie dawałbym tutaj większego, nawet do tego modelu 330. Skupiłbym się na rozmiarze 3000, bo nie ma sensu przeciążać wędki, jeżeli ona waży 135 gramów, to jaki jest sens dawać do tego kołowrotek, który będzie ważył pod 300 gramów. Katsudo nie pamiętam ile, ale na pewno nie przekracza 260, więc jak najlżejszy, po prostu jak najlżejszy. W ogóle każdemu sugeruję do krótkich wędek dawać możliwie jak najlżejsze kołowrotki, bo to nie zabija wielkiej zalety, jaką jest niska waga wędki. Położę sobie model, którym ja osobiście wędkuję. Wezmę model teraz, który jest nowy. I tutaj mogę Wam pokazać od razu, że jest to wędka dwuskładowa. Składy są nierówne. Trzeba sobie tą szczytówkę jeszcze składać. Zapinać tutaj za tą przelotkę, później agrafkę do montażu koszyka. To nam zabezpieczy szczytówki przed złamaniem podczas transportu wędki w pokrowcach. No albo robić zestawy nad wodą, co nie zajmuje wcale jakoś dużo czasu, a pozwala uchronić szczytówki przed uszkodzeniami. Szczytówki w zestawie są 3, ale ja osobiście stosuję szczytówki tylko hybrydowe, więc nawet ich tutaj nie mam. Polecam każdemu po prostu szczytówki hybrydowe, bo są zdecydowanie lepsze. We wszystkim muszą być pewne zalety, wady. Nie da się zrobić wszystkiego idealnie, żeby też było bardzo korzystne cenowo, a w tym wypadku no ta wędka jest bardzo mocno cenowo konkurencyjna, bo można ją kupić za około 400-500 zł przy tej długości 3,30 chyba jest niewiele droższy, więc no, w porównaniu do wędzisk tej samej klasy wypada to bardzo, bardzo korzystnie i myślę, że poniekąd też tym zawdzięcza swoją popularność, bo ja jeszcze nie spotkałem się z wędką tej długości, tej jakości w tak dobrej cenie, po prostu. Z takich rzeczy jeszcze czysto praktycznych, w moim odczuciu nie jest to wędka do łowienia ciężkimi koszykami. One są opisane do wyrzutu chyba 30-35 gramów, nie pamiętam nawet dokładnie. Ja osobiście się tym jakoś nie sugeruję. Liczy się dla mnie to, co faktycznie wędka potrafi nad wodą. I Darkstar w moim odczuciu, ten model Sensitive oczywiście, bo ja innych modeli zupełnie nie znam, nimi nie wędkowałem, no to do koszyków w przypadku open windowów będzie to 40 gramów, 45 gramów, ale tylko w przypadku rozmiarów bardzo małych, średnich, niedużych. No, po prostu ta wędka nie jest w stanie udźwignąć nie wiadomo jak dużego obciążenia, bo jest to wędka bardzo finezyjna, o miękkiej, stosunkowo miękkiej akcji, bo na sucho ta wędka jest dość szybka, sztywna, natomiast ona w holu zaczyna pokazywać to, co tak naprawdę potrafi, więc polecam jej nie przeciążać zanadto. Koszyki tak jak wspomniałem, do windowów maksymalnie 40-45 gramowych i przy tych rozmiarach mniejszych, bądź cage 30 gramowe, 40 gramowe również malutkie. Tutaj macie przykłady takich koszyków, więc tu możecie się właśnie tym zasugerować. No jest to wędka, no nie ukrywajmy, jest to wędka do łowienia na krótkim dystansie. Model 3-metrowy, ja nie przekraczam 30 metra, nie zdarza mi się to. Akurat wędkując tutaj na tym łowisku staram się rzucać pod drugi brzeg. Do drugiego brzegu mam 33 metry, jest to już taki maks, uważam,
w moim przypadku ja nie rzucałbym dalej, bo to już się traci na precyzji i to nie jest to po prostu. Jeżeli bym miał łowić na 40 metrze, już bym zastosował wędkę 3,30, no ale tak jak Wam wcześniej wspominałem, ja wybieram już wtedy wędki 3,60, ale jeżeli byście chcieli postawić na bardziej uniwersalną wędkę, którą obłowicie i bliżej i dalej, to wtedy zdecydujcie się na model długości 3,30, ale również tego Sensitive'a, bo jest to chyba najlepszy model. Myślę, że o tej wędce powiedziałem już tak naprawdę wszystko. No jeżeli byście chcieli jeszcze się czegoś dowiedzieć albo przypatrzyć się jej w ogóle w boju, jak to wygląda, to możecie się cofnąć, zobaczyć jakieś poprzednie materiały. Praktycznie wszędzie tam, gdzie łowiłem blisko, to wykorzystywałem właśnie Darkstary, bo od roku nie pamiętam, żebym używał jakiejś innej wędki do takiego krótkiego łowienia. Także zapraszam serdecznie i tyle. Bardzo Wam polecam i życzę wszystkiego dobrego.